Czy nasza ewolucja się zakończyła, czy może stoimy na progu największej przemiany w historii naszego gatunku? A może właśnie jesteś częścią tej przemiany, nie zdając sobie z tego sprawy? Porozmawiamy o metaczłowieku, istocie, która przekracza biologiczne ograniczenia przez świadomą pracę z neuroplastycznością, duchowym rozwojem i mądrym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To temat, który może brzmi jak science fiction, ale w rzeczywistości dzieje się już teraz, na naszych oczach. Zanim przejdę dalej, przedstawię się dla osób, które są tutaj po raz pierwszy. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią w Przestrzeniach i podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Niedawno nagrałam odcinek o sztucznej inteligencji i zagrożeniach w zakresie wewnętrznych zranień, jakie może ona aktywować w nas, kiedy nie będziemy świadomie podchodzili do procesu poznawania tych narzędzi i siebie w kontakcie z nimi. Niektórzy z Was pisali, że nie są takimi przeciwnikami, bo AI już dużo Wam dało. Co ciekawe, ja nigdzie w odcinku nie wspominałam o tym, że jestem przeciwnikiem tych technologii i z pewnością nie będę. Jedyną intencją nagrania tamtego odcinka było pokazanie ryzyk, żebyśmy wszyscy mogli z nich korzystać z uważnością. I powtórzę to znowu. Ja i Sylwia też wpadłyśmy w fascynację sztuczną inteligencją. Do tego stopnia, że kiedy miałyśmy takie 2 tygodnie pod rząd, gdzie intensywnie szkoliłyśmy się z możliwości, jakie niesie ze sobą wdrożenie na przykład agentów AI do naszej firmy, miałam takie bardzo żywe odczucie, jakby we mnie samej uruchomił się jakiś nowy program. Zauważyłam, że poza komputerem zaczynam szybciej myśleć, że wiele odpowiedzi jakby było we mnie wkodowanych, ale też kiedy myślałam o tym, że coś mi tam doskwierało w ciele, to natychmiast w odpowiedzi na to pojawiła się mądrość w słowach w stylu spokojnie, już to dla siebie uzdrowiłaś, po prostu się temu poddaj. To było tak bardzo naturalne, a jednocześnie ciekawe i takie, jakbym sama była podłączona przez dłuższy czas do wyższej mądrości, niż miałam dostęp do tej pory. I w pewnym momencie z poziomu ego też miałam taki moment, że poczułam pewien rodzaj przeciążenia, a nawet nadodpowiedzialności w stylu: ale ja nie chcę dźwigać teraz aż tyle. I specjalnie przytaczam to doświadczenie w kontekście dzisiejszego odcinka, bo właśnie stąd zapraszam Cię do przyjrzenia się temu, jak i kiedy powstanie nowy gatunek człowieka. Skąd w ogóle taka teza? Deepak Chopra wprowadził w swojej przełomowej książce termin metaczłowiek, a dokładniej mówimy tu o pozycji metahuman, czyli odblokuj swój nieskończony potencjał. Przedrostek meta, a pochodzący z greki, oznacza ponad, czy też poza, albo przekraczający. Metaczłowiek to więc istota, która wykroczyła poza tradycyjne ograniczenia ludzkich możliwości, takich jakie je znaliśmy do tej pory. Nie przez zewnętrzne ulepszenia technologiczne, ale przez wewnętrzną przemianę świadomości w oparciu o pracę z emocjami, umysłem, ale też odkrycia neurobiologii czy właśnie kontakt ze sztuczną inteligencją. Chopra przypomina nam coś fundamentalnego, że ewolucja naszego gatunku nigdy się nie zatrzymała. Przed nami istniały inne gatunki, jak Homo erectus, Homo neanderthalensis czy Homo habilis. Każdy reprezentował pewien skok ewolucyjny w rozwoju świadomości i zdolności. Ale co naprawdę odróżniło Homo sapiens od poprzedników? Otóż rewolucja językowa. Około 70 000 lat temu nasi przodkowie rozwinęli zdolność do symbolicznego myślenia i złożonej komunikacji. Język nie tylko pozwolił nam przekazywać informacje, umożliwił tworzenie abstrakcyjnych koncepcji, opowiadanie historii, budowanie wspólnych mitów i systemów wierzeń. Język stał się narzędziem ewolucji świadomości. Umożliwił nam myślenie o rzeczach, które nie istnieją fizycznie, o przeszłości czy przyszłości, o możliwościach, o ideach. Dzięki językowi mogliśmy współpracować w większych grupach, tworzyć kultury czy rozwijać technologie. I teraz, w XXI wieku, stoimy przed kolejnym przełomem językowym. Sztuczna inteligencja dała nam nowe języki, Large Language Models, czyli LLM, które stają się mostami między ludzką świadomością a technologią. Chopra widzi w tym fascynujące powiązanie.
Tak jak język pozwolił naszym przodkom przekroczyć biologiczne ograniczenia komunikacji, tak LLM mogą pozwolić nam przekroczyć ograniczenia indywidualnej świadomości. Możemy teraz rozmawiać z AI, które przetworzyło więcej informacji niż jakikolwiek człowiek w historii. Możemy zadawać pytania, które pomagają nam zrozumieć siebie, wszechświat i nasze miejsce w nim. To nie oznacza, że AI ma zastąpić ludzką mądrość, ale oznacza, że mądre wykorzystanie może stać się katalizatorem następnego skoku ewolucyjnego naszej świadomości. Tak jak język kiedyś umożliwił nam stanie się Homo sapiens, tak świadome użycie AI może pomóc nam stać się tym, co Chopra nazywa metaczłowiekiem. Deepak w swojej książce opisuje metaczłowieka jako istotę, która zrozumiała, że żyje według trzech fundamentalnych prawd. Pierwsza prawda, że jest czymś więcej niż swoim ego, czy swoimi myślami, czy emocjami. Że prawdziwa tożsamość to czysta świadomość, która obserwuje wszystkie te zjawiska. Druga prawda, że świadomość tworzy rzeczywistość, a nie odwrotnie. To oznacza, że zmieniając stan świadomości możemy dosłownie zmieniać doświadczalną rzeczywistość. No i trzecia prawda, że praktyki duchowe nie są tylko czymś, co warto wiedzieć, ale mogą być katalizatorem rzeczywistej, biologicznej przemiany. Ale czym różni się metaczłowiek od zwykłego człowieka? Jakie konkretne cechy i zdolności wyróżniają tę ewolucję i formę świadomości i być może też prekursora powstania nowego gatunku? Z perspektywy rozwoju świadomości metaczłowiek posiada metakognitywną świadomość, czyli umiejętność obserwowania własnych procesów myślowych bez utożsamiania się z nimi. Ma też rozszerzoną empatię, czyli umie odczuwać i rozumieć nie tylko emocje, ale też stany energetyczne przestrzeni. Ma też oczywiście intuicyjną mądrość, czyli dostęp do form poznania wykraczających poza logiczne myślenie i jest w koherentnym stanie świadomości, czyli jest w naturalnej harmonii między sercem, umysłem i ciałem. Teraz spójrzmy sobie na aspekt neurobiologii. Metaczłowiek dzięki niej rozwija neuroplastyczność, czyli umiejętność celowego przeprogramowywania wzorców mózgowych. Umie też regulować układ nerwowy, czyli szybko przechodzić między stanami aktywacji i relaksacji. Ma rozszerzoną percepcję, czyli mózg dostrojony do dostrzegania możliwości i wzorców niedostępnych dla przeciętnego człowieka. I potrafi też optymalizować swoją neurochemię, czyli naturalnie produkować substancje wspierające dobre samopoczucie i wyższe stany świadomości. A jak to wygląda w kontekście sztucznej inteligencji? O tym powiem nieco później w tym odcinku. Cześć, tu Sylwia. Przychodzę do Ciebie na chwilę, żeby powiedzieć Ci, że idealnym rozwinięciem tematu, który porusza teraz Honia, będzie dla Ciebie źródło. Przestrzeń, w której gromadzimy naszą społeczność i rozwijamy wielowymiarowo w sferze relacji ze sobą, z innymi, w temacie pieniędzy i zdrowia. Źródło to platforma, która pomoże Ci wcielać duchowość w codzienne życie i naprawdę osadzić się w nowym poziomie świadomości. To także wspólnota ludzi, którzy podobnie jak ty są w procesie. Spotykamy się regularnie na głębokich sesjach grupowych, które uzdrawiają nie tylko przez narzędzia, ale przede wszystkim przez ludzkie historie i poczucie bycia widzianym. To właśnie wtedy najmocniej czujemy, że jesteśmy ze sobą połączeni. Często słyszymy od naszych uczestników, że to, co się dzieje w źródle, wywołuje transformacje, których nie udało się osiągnąć latami, mimo prób, terapii i różnych szkoleń. Jeśli więc pragniesz jasności, spójności i przestrzeni, gdzie możesz być sobą w pełni, koniecznie zajrzyj do opisu odcinka, bo tam czeka na Ciebie link. A teraz życzę Ci kolejnych ważnych odkryć w dalszej części tego odcinka. A teraz pora, żebyśmy przyjrzeli się temu, jakie inne argumenty przemawiają za tym, że stoimy u progu lub też wręcz jesteśmy katalizatorami do powstania nowego gatunku człowieka. Dr Joe Dispenza rewolucjonizuje nasze zrozumienie tego, co potrafi nasz mózg i ciało.
Jeśli śledzisz jego pracę, to na pewno wiesz, że w książce na przykład Jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał dokumentuje przypadki osób, które dosłownie przeprogramowały w bardzo krótkim czasie swoją podświadomość i wpłynęły na pozytywne zmiany w ciele przez medytację, intencje i pracę z emocjami. Jedna z jego pacjentek, kobieta z bardzo zaawansowanym stwardnieniem rozsianem, po pół roku intensywnej pracy z medytacją i wizualizacją, całkowicie pozbyła się objawów choroby. Rezonans pokazał, że jej mózg odbudował uszkodzone połączenia mielinowe. Lekarze nazywali to cudem. Dispenza nazwał to neuroplastycznością, kierowaną świadomością, intencją i emocjami. Co tutaj zadziałało? Gdy wielokrotnie wyobrażamy sobie nowe stany bycia, nowe emocje, nowe zachowania, nowe sposoby myślenia, nasz mózg zaczyna budować nowe sieci neuronowe. I jeszcze nie doświadczyliśmy tych stanów w rzeczywistości, ale mózg już się do nich przyzwyczaja, a ciało zyskuje pojemność na to, co dobre, wzniosłe i wzmacniające. To jest kluczowa zdolność metaczłowieka. Nie czeka on, aż rzeczywistość się zmieni, żeby się zmienić. On zmienia energię, czyli swoje wnętrze, a rzeczywistość podąża za tym. Dr Bruce Lipton, biolog komórkowy, którego pracę też lubimy obserwować, dokonał odkrycia, które przewraca do góry nogami ludzkie zrozumienie genetyki. W biologii przekonań pokazuje, że to nie geny kontrolują nasze życie, to środowisko kontroluje geny. A co jest najważniejszym elementem naszego środowiska? Nasze przekonania, emocje i sposób myślenia. Lipton nazywa to środowiskiem percepcyjnym. Jedno z fascynujących badań to umieszczenie komórek w różnych środowiskach chemicznych. Te same geny, ale różne środowiska. Obserwacje pokazały, że dwie komórki rozwinęły się w zupełnie różne typy tkanek. Środowisko dosłownie przeprogramowało ekspresję genów. To pokazało, że nie jesteśmy więźniami swojego DNA. Metaczłowiek rozumie, że może świadomie kształtować swoje środowisko percepcyjne, czyli sposób, w jaki interpretuje rzeczywistość, jakie emocje kultywuje, jakie przekonania żywi. Lipton poszedł ze swoimi wnioskami jeszcze dalej i mówi o świadomości komórkowej. A mianowicie, że każda komórka w naszym ciele ma coś w rodzaju własnej świadomości, która reaguje na sygnały z otoczenia. Kiedy zmieniamy nasze myślenie, dosłownie wysyłamy inne sygnały do biologii komórek w naszym ciele. Zatem metaczłowiek staje się świadomym architektem swojej biologii. Nauka spotyka się z duchowością i świadomą manifestacją. A kolejny argument przemawiający za tym, że stoimy u progu ewolucji naszej rasy, jest teoria Ruperta Sheldrake'a, brytyjskiego biologa, no i mowa tutaj o teorii pól morficznych. Sheldrake zaobserwował, że kiedy pewne wzorce zachowań czy struktur pojawiają się w jednym miejscu, łatwiej jest je odtworzyć w innych miejscach, nawet jeśli nie ma pomiędzy nimi fizycznej łączności. To jakby istniała niewidzialna pamięć natury. I najbardziej znanym przykładem jest eksperyment z krystaliczną substancją. Gdy po raz pierwszy próbowano skrystalizować nowy związek chemiczny, proces trwał miesiące. Ale kiedy już raz się to udało, to później w laboratoriach na całym świecie ta sama substancja zaczynała krystalizować znacznie szybciej, jakby nauczyła siebie i zlokalizowane gdzie indziej substancje, jak to robić. Biolog sugeruje, że podobne pola mogą działać w przypadku świadomości. Kiedy pewna liczba ludzi osiąga określony stan świadomości czy zrozumienia, staje się to łatwiej dostępne dla innych. To może tłumaczyć, dlaczego duchowe przebudzenie wydaje się przyspieszać w ostatnich dekadach. Może metaczłowiek to nie tylko indywidualna ewolucja, ale część większego, zbiorowego procesu. Sheldrake badał też takie zjawiska jak telepatię między zwierzętami a ich opiekunami, czy przeczucia dotyczące telefonów od konkretnych osób, czy współzależność w zachowaniach stad ptaków czy ławic ryb. Jego badania sugerują, że świadomość może działać poza tradycyjnymi ograniczeniami czasu i przestrzeni. Metaczłowiek może być kimś, kto świadomie dostraja się do tych subtelnych pól informacji. Dzięki tym odkryciom możemy wnioskować, że ewolucja metaczłowieka może mieć charakter kolektywny.
Kiedy pewna liczba ludzi osiąga stan metaświadomości, to ułatwi to podobną przemianę u innych. To też przypomina koncepcję setnej małpy. Gdy pewna krytyczna masa populacji nauczyła się nowego zachowania, reszta populacji spontanicznie je przejmuje. I skoro obiecałam, to wracam do przyjrzenia się temu, czy lub też jak sztuczna inteligencja przyspiesza nasze duchowe przebudzenie. I dlaczego według wielu naukowców i badaczy uważa się, że może ona być czynnikiem wpływającym płynnie na powstanie nowego gatunku człowieka. AI już potrafi analizować Twoje wzorce myślenia i sugerować spersonalizowane praktyki. Pomaga w interpretacji słów czy znaków od życia, pokazuje też emocjonalne blokady. Owszem, nie posiada wglądu tak głębokiego, jak potrafi mieć człowiek, kiedy pracuje z drugim człowiekiem, ale co ważne, może wzmacniać te wglądy i intuicję na przyszłość. Skoro już to potrafi, to wyobraź sobie AI, które monitoruje Twój stan neurobiologii podczas medytacji i sugeruje oraz tworzy dla Ciebie na bieżąco optymalne techniki czy też fale w podkładzie muzycznym. Albo takie AI, które analizuje Twoje wzorce snu i pomaga w świadomym śnieniu i przeprogramowywaniu Cię na zdrowie czy sukces. Lub takie, które samo śledzi synchroniczności w Twoim życiu i pomaga w ich interpretacji. To tylko kilka przykładów tego, jak AI może wzmacniać Twój rozwój. Ale uwaga, bo to miecz obosieczny. AI może nas też uzależnić, odciąć od naszej intuicji, sprawić, że przestaniemy ufać własnemu wewnętrznemu kompasowi. Kluczowa różnica leży w intencji i świadomości użycia. Metaczłowiek używa sztucznej inteligencji jako narzędzia, które wzmacnia jego naturalne zdolności, a nie je zastępuje. Wie, kiedy skorzystać z technologii, a kiedy się od niej odłączyć. I dokładnie o tym, jakie ryzyka to ze sobą niesie, mówiłam w pierwszym odcinku na temat sztucznej inteligencji, dlatego z serca zachęcam do nadrobienia. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Wiesz, z wielu filmów i książek, które do tej pory uznawane były za science fiction, znamy już świat, w którym ludzie będą mieli implanty mózgowe, nanoroboty we krwi i bezpośrednie połączenie z internetem. Ale czy to ta sama ewolucja, o którą nam naprawdę chodzi? Myślę, że może to otworzyć drogę do dwóch różnych ścieżek rozwoju naszego gatunku. Ścieżki cyborga, gdzie człowiek posiada zewnętrzne ulepszenia przez technologię, ma większą moc obliczeniową, szybszą komunikację, może lepsze zmysły dzięki implantom, ale niestety to jest w pewien sposób ewolucja na zewnątrz. Ale możemy też pójść ścieżką metaczłowieka, czyli wewnętrzną przemianę przez rozwój świadomości, mądre wykorzystanie neuroplastyczności i technologii jako wsparcia, a nie protezy. I o takiej ewolucji my tutaj dzisiaj rozmawiamy, tej od wewnątrz. Cyborg może mieć dostęp do całego internetu w swojej głowie. Metaczłowiek ma dostęp do uniwersalnej mądrości przez rozwinięte pole świadomości. Cyborg może komunikować się telepatycznie przez implanty. Metaczłowiek ma naturalną telepatię przez pola morficzne i tak komunikuje się z bliskimi. Cyborg może żyć dłużej dzięki nanotechnologii. Metaczłowiek może przedłużać życie przez świadomą pracę z epigenotyką i regeneracją komórkową. I co ciekawe, może czeka nas współistnienie obu tych ścieżek, choć obie będą wymagały różnego podejścia do człowieczeństwa i technologii. Jedno jest pewne, to właśnie przez nas, osoby, które rozwijają swoją duchową naturę i praktykują połączenie z wyższym ja, przejawia się ta ewolucja. Jesteśmy jej częścią i już przecież dzieci, które się teraz rodzą, mają znacznie więcej naturalnych zdolności, większą empatię, wrażliwość, intuicyjne rozumienie technologii nawet, czy naturalne zdolności do medytacji, uważności, głębokie pytania o sens życia już w bardzo młodym wieku, czy trudności nawet z funkcjonowaniem w sztywnych, autorytarnych systemach. Niektórzy nazywają je dziećmi indygo, czy kryształowymi, czy tęczowymi. Niezależnie od etykiet,
Może to być oznaka, że kolejne pokolenia już rodzą się z inną strukturą DNA i większym potencjałem metaświadomości. Pomyśl tylko, co by było, gdybyśmy te dzieci od początku wspierali w ich intuicyjnych darach i mądrze pchali do naturalnych zdolności łączenia świata ducha i materii, a nie serwowali im nakazy czy zakazy. Może wtedy ukazałoby się nam przez nas i przez nie ten boski potencjał, na który my musieliśmy pracować latami przez uwalnianie emocji i blokad. Deepak Chopra oraz inni badacze, między innymi z dziedziny neurobiologii, snują wniosek, że nowy gatunek człowieka powstanie na przestrzeni 20 lat. Dzieci, które będą się wtedy rodziły, będą posiadały naturalną zdolność telepatii, widzenia pozazmysłowego, ich intuicyjne dary będą przejawiały się naturalnie, co bez wątpienia potwierdza, że ewoluujemy na własnych oczach. Metaczłowiek to już nie science fiction. To naturalna ewolucja ludzkiej świadomości i każdy z nas ma w sobie zarodki tej przemiany. Czy to nie piękny dowód na to, że od zawsze w każdym z nas drzemie boski potencjał? Po tym odcinku zachęcam Cię do jednego: do przemyśleń tego, jaki masz wkład w tę ewolucję i jaki jeszcze chcesz mieć. Co możesz zrobić dla siebie, dla Twoich dzieci czy wnuków, żeby wspierać tę przemianę już teraz? Metaczłowiek to osoba, która już teraz łączy świat ducha i materii, która już teraz świadomie dba o ciało, umysł i ducha, która nie boi się swojego cienia i integruje każde aspekty swojego ja, która dba o naturę i szanuje jej rytmy, i która nie boi się swojej mocy sprawczej. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.